Dzień dobry, nazywam się Błażej Hrabkowicz. Dzisiaj spotkanie w konkursie filmów mikrobudżetowych pod znakiem nieco, a nawet bardzo postapokaliptycznym. A dlaczego? Tego się Państwo dowiecie z naszej rozmowy. Będziemy oczywiście rozmawiać z twórcami filmu Ćmy. Są z nami reżyser, scenarzysta, montażysta Piotr Stasik. Dzień dobry. Witam. Autor zdjęć Nicolas Villegas. Dzień dobry. Producent Paweł Kosuń Dzień dobry. i aktor Tomasz Wygoda. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Cieszę się, że że panowie są z nami. Zacznę może właśnie od tego postapokaliptycznego wątku, zwracając się do Piotra Stasika na samym początku, bo oczywiście to, że nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że oglądając ten film miałem skojarzenie z grami wideo, no bo to jest jeden z wątków, ale miałem też skojarzenie z taką bardzo konkretną grą wideo, która nazywa się The Last of Us i jest jedną z najlepszych takich, moim zdaniem, tekstów kultury o właśnie postapokaliptycznym świecie. I to jest jakby komplement, to co teraz mówię, ale też właśnie pytanie, do którego dążę jest takie, czy ta postapokalipsa i ta konwencja w ogóle filmu postapokaliptycznego była ważna w jakimś twoim myśleniu o tym filmie? No, zupełnie, to znaczy zaczęło się od chęci zrobienia filmu o raju mojego dzieciństwa i pierwszy pomysł, który wysłaliśmy wtedy do Biennale College Cinema, takiego kursu, takiego wspierania filmów fabularnych z całego świata. To była chęć zrobienia filmu o moim takim przepięknym życiu na wsi spędzonym. No ale jak zacząłem pisać scenariusz razem z Łukaszem Czapskim, to coraz więcej pojawiało się takich elementów groźnych i w końcu doszliśmy do takiej wizji. No to miała być opowieść w ogóle o dzieciakach, które uciekły od rodziców, tak, i gdzieś tam płynęły sobie tratwą na wyspę i na tej wyspie próbują organizować swoje życie. Ale jak zaczęliśmy pisać scenariusz, a później jeszcze ten scenariusz pisaliśmy razem z aktorami, których szukaliśmy i przez nich przefiltrowywaliśmy, no to nagle zaczęło to dochodzić do, można powiedzieć, takiego współczesnej wersji Władcy Much. No a później doszła do tego jeszcze muzyka, sposób opowiadania, tak? No i stąd ta apokalipsa. Także ta apokalipsa, można powiedzieć, że spadła na nas. No to jeszcze było przed nami pandemii, ale już widać coś takiego wisiało w powietrzu, że moja podświadomość stwierdziła, że nie mogę robić filmu o idylliczu, ale trzeba uderzyć. I kiedy już ta apokalipsa się pojawiła, to, bo wspomniałeś o sposobie opowiadania, bo kiedy ta apokalipsa się pojawiła, kiedy te elementy groźne i ta historia zaczynała się robić coraz mroczniejsza, to jaki sposób opowiadania tutaj wydawał ci się najbardziej adekwatny do tej historii? Na co się zdecydowałeś i dlaczego? No, ja nie lubię takich opowiadań wprost, tak? Gdzieś jakieś opowiadanie za pomocą symboliki, no, czegoś, co jest bliższe, nie wiem, poezji, wierszowi mi odpowiada. Chociaż wiem oczywiście, że wymaga też historii, tak? I jeżeli chcę widza wciągnąć w mój stan myślenia, to ta historia niezbędna. Myślę, że decydującym o kształcie takim formalnym tego filmu i tego, że nazywamy teraz tak go operą, survivalową operą, było to, że w bardzo wczesnym momencie odnaleźliśmy muzykę do tego filmu. To jest Pasja według świętego Marka, napisana przez Pawła Mykietyna. No i to wtedy też pojawił się pomysł o tym, żeby w jakiś inny sposób opowiadać, żeby nasi bohaterowie opowiedzieli o swoich emocjach za pomocą tańca współczesnego.
Mhm. Oni opowiadają o swoich emocjach za pomocą tańca współczesnego, ale też opowiadają za pomocą właśnie takich zajęć, które trochę są gdzieś z pogranicza terapii i performance'u. I tutaj jakby postać, którą ty grasz, Tomek, jest, zwracam się do Tomasza Wygody, jest bardzo istotna. Czy ty rzeczywiście traktowałeś udział w tym filmie jako właśnie coś z pogranicza aktorstwa, terapii, performance'u, czy jakoś inaczej to sobie ułożyłeś w głowie? Od początku Piotr prosił, żebym poprowadził zajęcia dla całej grupy i oczywiście wyjaśnił mi, na czym mu najbardziej zależy, ponieważ próbowaliśmy znaleźć taki sposób dotarcia do tych chłopców, nie tłumacząc im pewnych rzeczy. Ja z kolei na co dzień zajmuję się głównie też układaniem choreografii, prowadzeniem zajęć, więc te zajęcia... Teraz było takie pytanie, żeby wziąć udział, nałożyć jakby realne, próba dotarcia do grupy, która coś przeżyła, z którą nie mamy kontaktu i jakby przez ciało dogrzebać się do pewnej pamięci. Teraz oczywiście ja się zastanawiałem, dlaczego oni uciekli. Może to była jakaś irracjonalna próba dotarcia do siebie, że uciekamy w grupie, pomimo że nie potrafimy rozmawiać, to tak naprawdę potrzebujemy jakiejś wspólnoty. Ci chłopcy, którzy oczywiście gdzieś indywidualnie zanurzali się w swoje światy i nagle nie potrafiący rozmawiać, nie używający języka, zaczynają tworzyć grupę. Ja starałem się im dać pewne narzędzia, żeby oni się czuli bezpiecznie, żeby czuli, że mogą pogłębić swoje relacje, ponieważ to była grupa też od kilku do kilkunastu lat. Każdy był inaczej otwarty na pewną czułość, delikatność i te rzeczy, które powstawały, próbowaliśmy jakby, ja im chciałem dać instrumenty, żeby oni mogli wrócić do tego, co już się pojawiło w trakcie pracy wcześniej z Piotrem. To takie trochę terapeutyczne. Zdałem sobie sprawę, że Piotr, że to jest wszystko kręcone, ale na samym początku główny cel był jakby danie instrumentów i dobranie się takie na planie realnym do tej grupy. Mhm. Paweł, zwracam się do Pawła Kosunia, producenta. Piotr już wspomniał o tym, że to jest projekt, który przeszedł dosyć radykalną metamorfozę od tej koncepcji filmu o idyllicznym dzieciństwie do takiej właśnie mrocznej, współczesnej wersji Władcy Much, postapokalipsy i tak dalej. Czy ty byłeś w tym procesie jakby tych metamorfoz, tych zmian od samego początku i jakoś sekundowałeś temu i jakie było twoje spojrzenie na ten projekt? No tak jak Piotrek wspomniał, my na początku, to było już 3 lata temu, wspólnie pojechaliśmy na Biennale College z takim draftem scenariusza 20-stronicowym i tam tak naprawdę już na Biennale jakby we dwójkę wraz z grupą tutorów pracowaliśmy nad tym scenariuszem, więc ja tak naprawdę byłem od początku pisania scenariusza, później myślenia nad realizacją tego, także to był taki tandem, powiedział. Ale to, co najbardziej mnie interesowało w tym projekcie, no to był jego radykalizm, tak? Trochę od początku. Radykalizm w formie, tak, poszukiwania jakiegoś nowego języka filmowego, wszystko trochę tak na pograniczu, popychanie tak naprawdę trochę granic filmu fabularnego, w ogóle filmu, tak? I jakiejś tam estetyki. I on chyba taki był od początku, tylko że z czasem, tak jak Piotrek powiedział, jakby nie wiem, chyba ta rzeczywistość nas troszeczkę wepchnęła z utopii właśnie w dystopię. Mhm. Powiedziałeś o tym poszukiwaniu formy, poszukiwaniu języka filmowego i rozpychaniu się w granicach tego języka filmowego. Chętnie pociągnąłbym ten temat i też zapytał o to i Piotra, i Nicolasa Villegasa, autora zdjęć, o te właśnie poszukiwania formy i w ogóle języka wizualnego dla tego filmu. Jak to przebiegało? Bo rzeczywiście jakby oglądając ten film miałem takie wrażenie, że ten film się plasuje gdzieś dokładnie pomiędzy różnymi formami i konwencjami i nie jest do końca żadną z nich. Więc, bo to i trochę film fabularny, i trochę performance, i taniec, i trochę też dokument. Jak wyglądało wasze myślenie i cały ten proces dochodzenia właśnie do tej formy wizualnej, żebyście trochę o tym opowiedzieli?
Może Nikolas najpierw, bo jeszcze nic nie mówiłeś. Wywołany do tablicy. Tak, właśnie. Miałem nadzieję, że tak zostanie. Wiesz co, to tak jak przypomniał Paweł, to ten projekt to trwał bardzo długo. Bo pierwszy raz Piotrek zaprosił mnie na zdjęcia, no coś takiego, tak 3 lata temu. I to był zupełnie inny film. To gdzieś tam te elementy fabularne były bardziej obecne. Już było takie zarysy tak eksperymentalne albo poszukiwania forma. Jak to będziemy to odpowiadać, jak będą te sytuacje, bo to wszystko zależało trochę o co będę się działo z chłopakami. I na te 3 lata Piotrek też miał bardzo dużo szansy spotykać się z różne grupy dzieci, oglądania dużo filmów, więc on wysłał mi coś, ja wysłałem mi coś, było dużo rozmowa tam i z powrotem, ale takie prawdziwe forma to się zaczynało, kiedy zaczynaliśmy kręcić. Kiedy widzieliśmy, że klasyczny sposób odpowiadania fabularny nie do końca się odpowiada przy ta praca z chłopakami, przy ten proces, w który Piotrek uczestniczy z nimi i wtedy od formatu, że kiedyś miał być 2.35 do to, co jest teraz, do te wszystkie elementy graficzne, które się pojawili, to był bardzo duży proces poszukiwania ze strony Piotrek, jak to połączyć te sytuacje, o które się spotkamy z dzieciakami, o które często Piotrek się spotkał sam z dzieciakami i te czas, co mieliśmy też między zdjęciami, bo to też było tak, że nie kręciliśmy ciągłym, tylko z przerwami, więc było sporo czasu, gdzie Piotrek musiał się męczyć albo szukać, czy wieczorami, czy weekendami, czy na te przerwy. O czym to jest ten film, ale też jak to odpowiadamy ten film. I zaczynali elementy, które niby mieli być trochę, powiedzmy, czy dokumentacja, czy poszukiwania coś, potem się znaleźli w filmie. A w międzyczasie to oczywiście było różne bardziej, powiedzmy, fotograficzne elementy, które też tam pojawili się i też oni się znaleźli w filmie jako narzędzie, żeby prowadzić dalej czy te fabuła, czy te elementy poetyczne, które tam są. Ale myślę, że bardzo dużo to było po prostu w trakcie, że co się wydarzy, reagujemy do tego, co się wydarzy, okej, to musimy to kręcić, to próbujemy kręcić w ten sposób, albo próbujemy w ten sposób. I gdzieś tam w montażu to wszystko się miksuje i wychodzi, bo też czasami było nieklarowne to, co jest szukane tam na planie, że próbujemy różne sposoby, założenie, że to potem na ten obrazek się znajdzie, na ten canvas. Potem jest tam były te prace, te poszukiwania, takie strefa wizualna. Piotrze? A oczywiście gdzieś tam po drodze jest dużo referencji, dużo oglądania filmy i bardziej jako ogólna inspiracja niż takie konkretne referencje. Piotrze, chciałbyś coś dodać do tego tematu pomysłu wizualnego na film? Może też do tych inspiracji, referencji, o których teraz Nikolas wspomniał? No mi jest takie jakiś, to wiadomo, że człowiek zawsze się inspiruje czymś i gdzieś z tyłu głowy mnóstwo różnych rzeczy jest, ale co konkretnie to nigdy nie wiem. Bo świadomie na pewno z niczego nie kradnę, ani nie biorę. Natomiast no, w którymś momencie ktoś nas porównał, że to jest właśnie taki władca much i się zastanawialiśmy, czy to dobrze, czy niedobrze. I odnaleźliśmy się w ten sposób, że no, stwierdziliśmy, że właśnie, że to jest nowa wersja, tak, współczesna, zakotwiczona w tym, co dzisiaj się teraz dzieje. Ale ja myślę, że ta forma rodziła się tak długo i ona jest faktycznie takim połączeniem różnych rodzajów języka, dlatego że też wydało nam się, że ona najbardziej nas zbliży do prawdy i najbardziej pozwoli uwierzyć
albo przekazać to, co chcieliśmy opowiedzieć. To znaczy, można powiedzieć w największym skrócie, wyglądało to w ten sposób, że najpierw chcieliśmy, żeby nasi bohaterowie, bo nawet nie mówię na nich aktorzy, albo bohaterowie aktorzy, przeszli dokumentalnie cały proces zapisany w scenariuszu, tak? Wszystkie wydarzenia, które gdzieś się tam odnajdują. Następnie to przeżycie miało stać się dla nich bazą do tego, co się działo w teatrze i to, co mieli przekazać przez taniec, co nie było łatwe, dlatego że faceci i chłopaki w Polsce są bardzo przeczuleni na pewien rodzaj takiej nieokazywania sobie bliskości, czułości, wstydzą się często swojego ciała, wstydzą się tańczyć publicznie, więc to nie było łatwe, a nam zależało na tym, żeby oni przez swoje ciało, przez swoje twarze, przez język ciała opowiedzieli trochę o tym, co się dzisiaj w świecie dzieje, tak? Także ta historia ucieczki, bo to jest historia ucieczki, tak? 7 chłopaków, którym odcięto dostęp do gier, oni organizują swoje życie, to była tylko taka baza, którą oni najpierw przeżyli dokumentalnie, a później w jakimś sensie przeżywali to jeszcze raz tańcząc. No i stąd przechodzi to do scen fabularnych, a później przechodzi do takich bardzo kreacyjnych, tak? Które są bliższe operze, fotografii, obrazowi, tak? Tego typu. Więc to, że posłużyliśmy się tym językiem, to nie było z tego powodu, że chcieliśmy coś stworzyć nowojęzykowego, chociaż to też, ale że wydawało nam się, że to jest to najbliżej będzie całemu procesowi, który przechodziliśmy sami razem z bohaterami tego filmu i w najciekawszy sposób opowie o naszej rzeczywistości. Mhm. Tomek, jeszcze ciebie zapytam o właśnie ten taniec i o twoją pracę z chłopakami, z bohaterami, aktorami w kontekście tego właśnie, co Piotr teraz powiedział o tym, że zależało mu na tym, żeby oni przekazali to doświadczenie przez taniec. I czy kiedy ty pracowałeś z nimi, to ty po prostu proponowałeś Piotrowi różne pomysły choreograficzne, czy dostałeś jakby od niego trochę takiej carte blanche, że słuchaj, to jest takie emocje mamy do przekazania i takie doświadczenie i jakby znajdź dla tego jakiś właśnie taniec, układ choreograficzny? Jak to wyglądało? Wiedziałem od Piotra, że pewne rzeczy się wydarzyły na planie, które weszły, czyli oni przeżyli to już, oni to mieli w swojej pamięci i one weszły, były w zebranym materiale, ale starałem się i próbowaliśmy w ogóle tak prowadzić zajęcia, jakby używając najmniej języka, najmniej mówiąc. Raz próbowałem się z nimi jakby zespolić trochę fizycznie, cieleśnie, ale też pogłębić pewne relacje, przede wszystkim, żeby oni to potraktowali bardzo poważnie, żeby to gdzieś naprawdę ich dotyczyło i żeby oni czuli, że to nie jest tylko działanie jakieś banalne, nieistotne, że my się tutaj tylko bawimy, tylko żeby dotrzeć do pewnych emocji. I dla mnie było ważne, żeby oni jakby bezwiednie, z jednej strony oczywiście miałem świadomość tego, że gdzieś ich próbuję ukierunkować na to, żeby oni jeszcze raz opowiedzieli inaczej w tych warunkach teatralnych, w studio tę historię, ale też po prostu dawałem im taką, starałem się dać im w tym czasie instrumenty, żeby oni się poczuli bezpiecznie i żeby opowiedzieli o tym inaczej. Żeby jakby mogli to powtórzyć bardziej świadomie, żebyśmy mogli to jeszcze raz zobaczyć. I to nakładały się dwie rzeczy. Oczywiście ja występowałem jako ten terapeuta, który sobie wyobrażałem, że naprawdę, gdybym nim był, to bym używał pewnych technik, które są mi znane przez lata pracy z ciałem, a z drugiej strony wiedziałem, że ten film w jakimś kierunku zmierza i oczywiście próbowałem w tym krótkim czasie, w jakim ja pracowałem, zrobić to jak najbardziej uczciwie, żeby dopuścić ten element prawdziwej jakby terapii, gdybym ja to prowadził. Więc to był taki
to była jakaś taka wypadowa tych dwóch podejść. Rozmawiamy o filmie Ćmy, ale ponieważ jest to film, który posługuje się oczywiście obrazem, to zobaczmy jeszcze krótki fragment, zanim przejdziemy do dalszej części naszego spotkania. Myślę, że nawet te krótkie fragmenty pokazują, że rzeczywiście ten radykalizm formy, o którym powiedział Paweł Kosuń, no nie jest tutaj na wyrost. I właśnie jeszcze o to chciałbym Cię, Paweł, zapytać. Dla Ciebie z punktu widzenia producenta, jakiego rodzaju, czy też jak bardzo wyjątkowym w ogóle zadaniem dla Ciebie jako producenta i czym właściwie, i czym przede wszystkim różniącym się od innych projektów jest właśnie praca nad filmem, który tak właśnie radykalnie poszukuje nowych form. No bo jako producent zrobiłeś już kilka filmów i część z nich to są też klasycznie opowiadane filmy fabularne i o ile od strony właśnie estetycznej wiemy i potrafimy sobie wyobrazić właśnie czym to się różni, to jak to wygląda właśnie z perspektywy producenta? No wiesz co, praca nad takim projektem kompletnie różni się od pracy nad filmem fabularnym. No przede wszystkim tutaj masz bardzo dużo czasu, tak? My wszyscy sobie dawaliśmy bardzo dużo czasu i ten film bardzo długo powstawał. No, nie masz środków odpowiednich, tak żeby zrealizować jakąś fabułę z wielkim rozmachem, więc tak naprawdę zaczynasz od tego, że musisz mieć dużo czasu i zaczynasz tak naprawdę szukać nowych rozwiązań. Te rozwiązania, no, tak jak mówiłem, widać w samym filmie, ale też jakby przy samej produkcji było, ja się bardzo dużo nauczyłem, tak? Musiałem wyjść z jakichś swoich przyzwyczajeń, tego jak się robi filmy, bo ten film kompletnie nawet nie można go porównywać do produkcji takich klasycznych fabuł. Tak? I to dla mnie na pewno było nowe doświadczenie i ta sama praca tak, z Piotrkiem, w ogóle z całą ekipą, to też dzięki temu, że nie ma znowu tych środków, tak? Dzięki temu, że mamy tyle czasu, no to może się tak naprawdę to odbyć w pełni. Tak? To jest, nikt nikogo tutaj nie ponagla, tak? Każdy może powiedzieć tak naprawdę, co myśli, jest na to czas, tak? Przez to ta forma też ewoluuje, bo Piotrek przecież mam bardzo dobry słuch co do pomysłów i bierze tak naprawdę rzeczy od ludzi. No i to jest ten punkt najważniejszy, że myślę, że czas, a później sposób realizacji, takie kombinowanie trochę produkcyjne. Ja się bardzo cieszę, no, my nie mieliśmy takich klasycznych zdjęć. To było tak naprawdę bycie, tak? Takie obcowanie z chłopakami. Gdzieś byliśmy przez miesiąc niemal, wiesz, mieszkaliśmy w szkole, tak? W której gdzieś tam obok był kamieniołom, no i my po prostu spędzaliśmy z nimi czas. To był taki proces, taki ciągły, że tak powiem, tworzenia. Nie było dni zdjęciowych jako takich, tak? Czasami robiliśmy, nie wiem, były 3 godziny zdjęcia, czasami 6 godzin zdjęć, tak? W zależności, czasami robiliśmy, nie wiem, przerwę, w ogóle nie robiliśmy zdjęć. I to było coś nowego, coś niepowtarzalnego. Ja na pewno będę długo ten projekt pamiętał, bo takie podejście do pracy daje tak naprawdę wolność. Wolność twórczą. To rzeczywiście ciekawe, że tak jak reżyser takiego filmu poszukuje nowych form wyrazu artystycznego, tak właściwie z tego, co mówisz, producent robi tak naprawdę dokładnie to samo. Poszukuje nowych form po prostu swojej pracy, tak? I produkowania takiego filmu.
Tak, no i też jakby trzeba się nastawić na kompletnie inne potrzeby reżysera i grupy filmowej. To jest też coś nowego, tak? I to jest przełamywanie barier, albo właśnie takich utartego myślenia, że jest jakaś kalendarzówka, że jest jakiś plan pracy, tak? No, gdzieś tam wszystkie te zarysy były, ale... Scenariusz. Tak, że jest scenariusz, że tu się trzymamy po prostu tego scenariusza, nie? To na początku muszę powiedzieć, że mi było też trudno. Jakby mieliśmy dość ostre rozmowy z Piotrkiem, ale no to po prostu wszystko ewoluowało, tak? I ja jestem bardzo wdzięczny za to doświadczenie. Piotrze, rozumiem, No bo że to jest... rozumiem, że te rozmowy, tylko dopowiem, że zapytam, rozumiem, że te rozmowy polegały na tym, że Paweł do ciebie dzwonił i gdzie jest scenariusz? A ty mówiłeś, nie ma i nie będzie żadnego scenariusza, pogódź się z tym. No, tak nie było. Poza tym ja cały czas byłem na tym planie. To byliśmy, nie, że gdzieś tam w biurze siedziałem tak jak teraz, gdzieś za mną były segregatory, tylko tak powiem, wszyscy byliśmy w tej szkole, w tych obiektach, że razem robiliśmy. Myśmy po prostu musieli przeżyć wspólny survival, tak? I wszyscy się musieli na to zgodzić, tak? Że ponieważ mamy mało pieniędzy, ale też, że to dobrze robi te takie bardzo surowe warunki życia, tak? Dzięki temu właśnie mogliśmy dłużej być na planie, dłużej być razem. No ale że z tej ciężkości też coś wynika, tak? Że myśmy współprzeżywali z naszymi bohaterami ten film. No i to dotyczyło również producenta i całej ekipy, tak? I po prostu dopiero wtedy myślę, że no, nasi bohaterowie też widząc, że my jesteśmy razem z nimi cały czas, no, myślę, że inaczej do tego podchodzili. No, gdyby to był taki plan, na którym ja mieszkam w jakiejś budce kempingowej i jest mi kawa przynoszona, no to zanim ja bym z tej kawy wyszedł, to by wieki mijały, tak? Ale ponieważ ja spałem na materacu w korytarzu na szkole, no to miałem w skórze, w całym sobie, tak, ten projekt. Ja nie musiałem z niego wychodzić i wracać do niego, tak, no bo myśmy po prostu tym wszystkim razem żyli, razem szykowaliśmy sobie śniadania, kolacje, wszyscy wszystko robili po prostu, tak. Tak samo trzeba powiedzieć o tym, nie mieliśmy pionu scenograficznego, tylko prawie wszyscy się tym zajmowali, tak. Były oczywiście osoby, które to pilnowały, ale tak naprawdę to była wspólna praca, więc najchętniej ja bym ten film podpisał realizacja i później wszystkie nazwiska, tak? No bo każdy był trochę reżyserem, trochę operatorem, trochę scenografem, trochę robił obiad, tak? I tak dalej. No, ale wydaje mi się, że przez to no, inaczej się czuje, wszyscy się inaczej czują po prostu. Znaczy myślę, że odskakuje cały ten efekt takiego udawania i właśnie wychodzenia i wchodzenia w rolę, co bardzo długo trwa. Tak, no i to było w ogóle widać jeszcze, że jakby na początku chłopcy byli tacy mniej ufni, tak, a wiadomo, że jak się spędza 3 tygodnie razem, tak naprawdę żyjąc, no to w tym filmie kompletnie widać i w tych materiałach kolejnych, które realizowaliśmy, że to działa się realna zmiana, tak, w naszych aktorach, bohaterach. Tak zrobiła taki zabieg, że nie ma podziału na rolę, tylko jest realizacja i lista nazwisk. Zrobiła tak chyba Andrea Arnold przy American Honey, więc jak najbardziej są filmy też nawet bardziej takie klasyczne, fabularne, które tak powstają. Piotrze, wspomniałeś wcześniej, już na samym początku naszej rozmowy o tym, że bardzo lubisz taki język poetycki w kinie, że gdzieś twoje myślenie bardziej bardziej wiersz niż proza, krótko mówiąc. I o tę symbolikę jeszcze chciałbym zapytać, bo no jest dużo, mam wrażenie, że dużo takich kodów kulturowych przewija się przez ten film. Jednym z nich jest symbolika religijna, symbolika chrześcijańska, bo i ten motyw Chrystusa i Poncjusz Piłat i tak dalej. Czy to jest coś, co pojawiło się w trakcie realizacji, czy też gdzieś od początku miałeś taką intuicję, że te kody, te symbole religijne tutaj w tej historii będą miały swoje miejsce? No, to oczywiście uległo podkreśleniu wtedy, kiedy pojawiła się pasja,
Ale ponieważ opowiadaliśmy przez ich wydarzenia, opowiadaliśmy o współczesnym świecie, no to jednym z elementów, który niestety cały czas opisuje naszą rzeczywistość, jest wykorzystywanie elementów religijnych do budowania własnej siły, tak? Do takiej przemocowości. I między innymi stąd to jest taki, wydaje mi się, bardzo ważny element współczesności, nie tylko współczesności, w ogóle ludzkości, tego, że jakaś grupa określa się jako bardziej religijna i w związku z tym uważa, że ma większe prawo do na przykład do kradzenia. Tak? No i stąd ta historia cwaniaka, jednego z bohaterów, który gdzieś wpada na pomysł, tak, bezwiednie może, jakoś tam podświadomie naśladując dorosłych, żeby też wykorzystać te elementy właśnie takiej symboliki religijnej. No tak, bo... Ale chciałbym jeszcze dodać, że w ogóle, że nasz film w jakimś sensie, Tomek o tym trochę mówił, że myśmy się starali zapewnić taki rodzaj bardzo dużego bezpieczeństwa naszym bohateroaktorom, dlatego że dla nas strasznie ważne to było i ten film jest, można powiedzieć, bardzo ponury, i może się wydawać nawet czasem taki dość drastyczny, no, opowiada w końcu o tym, co się dzisiaj dzieje z naszym światem, ale muszę powiedzieć, że myśmy cały czas starali się gdzieś tak jednak chronić naszych bohaterów i aktorów i oni trochę do końca wiedzieli i nie wiedzieli, to znaczy staraliśmy się przefiltrować przez nie te wszystkie wydarzenia, natomiast można powiedzieć, że taki ostateczna wymowa wielu scen ukazała się na stole montażowym i oni tego filmu jeszcze nie widzieli, bo ja chcę ten film im pokazać dopiero wtedy, kiedy będziemy mogli o nim podyskutować i będziemy mogli razem obejrzeć ten film, żebyśmy go razem mogli przeżyć. No tak, bo... Bezpieczeństwo dla nas było bardzo ważne. Myślę, że dla nich to była niesamowita przygoda, dlatego że dzisiaj tak naprawdę dzieciaki są totalnie odłączone od natury, od przygody, są totalnie kontrolowane. Szkoła zabiera im coraz więcej czasu, a teraz przez to, że muszą jeszcze przez internet ją przeżywać, to jeszcze już zupełnie nie mają, można powiedzieć, wolności, tak? No bo ta wolność ich jest ograniczona tym, że nie mogą na przykład sami wychodzić na zewnątrz. Więc oni, można powiedzieć, weszli w ten projekt przeszczęśliwi i tacy wyszli z niego. To znaczy no, rodzice dzwonią cały czas do nas z pytaniem, czy nie kręcimy czegoś jeszcze, albo czy nie robimy jakichś obozów, tak? Chociaż ten film też nie był obozem i żaden rodzic, podejrzewam, widząc ten film, nie chciałby wysłać na taki obóz własnych dzieci, ale tak, rodzice świadkami, że wyglądało to trochę inaczej. Słuchaj, na wszelki wypadek nie pokazuj tego filmu rodzicom, bo jeszcze cię do sądu pozwą. Ale bo to montaż robi różne przekłamania w stosunku do rzeczywistości można osiągnąć montażem. Natomiast rozumiem, że po prostu odpowiadasz tym rodzicom, że po tym projekcie mój następny projekt to taki, gdzie będę miał budkę kempingową i kawę. Muszę sobie odbić. Nikolas, jeszcze ciebie zapytam o jedną rzecz. Trochę w kontekście tego, o czym Piotr przed chwilą mówił, a co Piotra zapytałem, czyli właśnie dla ciebie jako operatora, kiedy dostajesz właśnie taki projekt i takie zadanie, że właśnie jest taka przestrzeń kreacji i wolności jako operatora, żeby właśnie, która ciebie cieszy, jakoś napędza twórczo? Na pewno. Myślę, to jest... Wiesz co, tu jest też specyficzne, bo tu był bardzo trudny ten proces przez to, że nie dużo się wydarzyło w trakcie, a też mieliśmy bardzo dużo ograniczeń, o których nam zmusili do myślenia cały czas na rozwiązań, czy strony technicznej, czy realizacyjnej. A wiesz, w trakcie robienia to jest ta konfrontacja z materią, no, gdzie cały czas jest to uderzenie, że coś nie uda się, albo dzieci nie chcą, albo pogoda, albo zmiana koncepcja.
A jak skończyliśmy film i zaczynałem patrzeć wstecz do to, co robiliśmy, to i zaczynałem oglądać już spokojniejsze, z trochę dystansem, więcej materiał, to wtedy tam zaczynałem widzieć bardziej to, co robiliśmy. Bo w trakcie to było taki, no jeszcze jest wojna. No, jeszcze jest tam i cały czas musisz szukać bardzo głęboko te rozwiązania, które gdzieś tam w procesie nauczyłeś się, ale cały czas też było szukania coś nowego. Okej, to nie opowiadamy to w ten sposób, bo to nudne, albo to już widzieliśmy, ale to też materia pozwoli ci tylko na tyle rozwiązań. No, masz kamera, masz obiektyw, masz bohater i nieważne ci, wiesz, zmienia się światło, rozkręcisz obiektyw, dasz do góry nogami kamerę, to masz ograniczenia, więc to walczysz cały czas, myślisz to o tym. Więc tak, ja myślę, że jak najbardziej to jest bardzo, bardzo ciekawy dla operator taki proces, bo ja ogromnie dużo się nauczyłem też o sobie w tym procesie, o mój proces twórczości, na co mogę pozwolić, jak to słuchać też, bo czasami też chodzisz w projekcie, masz swój pomysł, reżyser masz twój pomysł i nie możesz to komunikować klarownie, nie możesz się komunikować klarownie między nimi i nagle zaczynasz budować ten obraz. I wtedy co dodaje? Reżyser ci, wiesz, tutaj wiesz, przepraszam, tak, Piotrek ci poprosił mnie o coś, ja dodaję coś, potem coś się zmienia i coś się wydarzy, coś odkrywasz i bardzo dużo się nauczysz w tym procesie, więc jako twórcy to jest bardzo ciekawe. A oczywiście wiesz, to też była kwestia no takich gdzieś tam rozumiano, że Piotrek rozumiał coś i się spotkaliśmy w drodze. Chłopaki też byli niesamowite, że oni też pozwolili nam dużo robić. No i Paweł, że jak zaczynaliśmy ten proces i okazało się, że to jest gdzieś tam, zaczynaliśmy widzieć naprawdę, jak każdy wyobraziło inny film, jak zaczynaliśmy to robić, no i wiesz, i było cały czas te wsparcie, no, że Paweł wspierał nam. Piotr też rozumiał, jak ja coś widziałem inaczej ale też ode mnie to wymagało bardzo dużo otwierania się i żeby naprawdę rozumieć, co szukamy tutaj. A oczywiście bardzo dużo dopiero po pierwsze układki zaczynałem rozumieć. No, że zaczynałem wiedzieć, no. Ja zrozumiem Wreszcie dopiero, jak wiemy, jak krytycy napiszą w gazecie, o czym to jest film. To wtedy... Tak, wiesz, Ale to jest, ja jeszcze o tym procesie, który ja myślę, że jak z zewnątrz by ktoś making of zrobił, no to by wyglądał na jakiś szpital psychiatryczny. Ale to wbrew pozorom moja, że tak powiem, to co najbardziej mi na czym zależy, to jest takie balansowanie między pewnego rodzaju niedostatkami, chaosem i takim, jak to powiedzieć, niekomfortem, a bezpieczeństwem, tylko po to, żeby gdzieś pojawiła się intuicja, żeby pojawiło się miejsce na intuicję, bo wcale nie jest tak, że jak mamy wszystko ułożone, wszystko wiemy, ja na przykład strasznie nie lubię rozmawiać, Nicolas o tym wie, rozmawiać o zdjęciach, tak jak będą wyglądać zdjęcia, jak za ten szlag jasny trafia wtedy, bo ja lubię się zderzyć z materią i wtedy nagle szybko szukamy czegoś, tak, i uważam, że właśnie wtedy się pojawia ta intuicja, tak, a jak to jest wszystko za bardzo przemyślane, no ale z drugiej strony właśnie musi być to bezpieczeństwo, tak, i do tego bezpieczeństwa no musimy mieć jakieś ramy, więc to jest zawsze takie balansowanie. No, ta intuicja nigdy się nie pojawi, ona kiedy się pojawia intuicja? Intuicja się pojawia, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy wkurzeni mocno, tak? No to są, i teraz moja rola to właściwie na tym polega, tak? Nie na ustawianiu tylko właśnie na wkurzaniu, doprowadzaniu do jakichś momentów takich szczególnych, tak? W których gdzieś ze wszystkich nagle czujemy, tak, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. No to nie jest łatwe, to właśnie może przypominać chaos. Ja to nazywam improwizacją taką. Na to jest potrzebne dużo więcej czasu, a przede wszystkim zaufania. To znaczy wszyscy muszą mieć do siebie zaufanie
I dlatego ja robię film wyłącznie z przyjaciółmi, tak? Znaczy ja sobie nie wyobrażam po prostu nie pracować z osobą, której nie znam, tak? Znaczy no, nawet kierowcę muszę bardzo dobrze znać, tak? No to E, tak. Na A koniec... tylko dodaję coś a propos tego, bo oczywiście to są te elementy intuicyjne, to jest bardzo ważne, bo jak jesteś w normalnej produkcji i powiedzmy, gdzie masz scenopis i masz ekipa i chodzisz godzina wcześniej, oświetlisz, ustawiasz kamerę, scenografię i tak dalej, ten element intuicyjny, to mocno go tracisz, bo chodzisz w tę maszynę, a dopiero moment, kiedy aktor coś nie gra w tym i wtedy zaczyna ten proces, gdzie wtedy mówisz, okej, dobra, róbmy to kamera tutaj, albo jednak nie z wózkiem, tylko z ręka, a tutaj było tak, gdzie cały czas. To oczywiście bardzo cierpiące, bo ja myślę, że najbardziej oczywiście, myślę, że Piotrek to czuł, bo Piotrek miał to 24 godzin. No. My w każdej chwili mogliśmy się rozłączyć na chwilę z tym, iść po tę kawę do przyczepa, której nie była, ale wiesz, ucieka się z tego, wiesz, albo na koniec dnia, ja widziałam, że na koniec dnia ja idę spać, a Piotrek niekoniecznie. No. Tak. Więc, ale oczywiście, wiesz, to Piotrek miał ten film gdzieś w głowie, ale my się spotkaliśmy, ale w pewnym momencie to było tak, że wiesz, że dzieci wzięli to i to co mówi Piotrek, że każdy z osoby, które były w tym filmie, musiał być w tym filmie. Oni musieli czuć czy radość, czy gniew, czy cokolwiek, ale musieli czuć jakieś emocje, żeby w tym ekspresja w chłopaki, czy pewny ruch, czy pewna sytuacja. To samo te czujemy, wiesz, czy światło i tak dalej, ale było tak, wiesz, że każdy miał te poczucie w pewnym momencie, kiedy to się kończy. I czy być może dzisiaj zostajemy zwolnionych, żeby możemy, a nie udało się. Jakoś nigdy nie było tak i zostaliśmy tam do końca. No i oczywiście, wiesz, teraz oglądamy to i już te traumy są gdzieś tam zapomnieni, a zostaje ten dobry element, gdzie coś odkrywaliśmy w tym procesie. No. Jeszcze na koniec, Piotrze, może do ciebie się zwrócę, ale oczywiście, jeżeli ktoś chciałby coś dodać do tego z pozostałych panów, to jak najbardziej. Zwrócę się po prostu do ciebie konkretnie, żeby nie było tak, że rzucę tę myśl i zapadnie cisza. ale miałem taką myśl po obejrzeniu tego filmu, w kontekście tego, że jest to film, w którym nasz współczesny świat miał się odbijać. To jest film, który opowiada o wspólnocie. Ale ta wspólnota jest, tak jak we Władcy Much zresztą, oparta na dominacji, też na przemocy, na wykluczeniu. Taka negatywna wspólnota. I takie miałem poczucie właśnie, że być może to jest niestety coś smutnego o naszym współczesnym świecie. I takie pytanie, czy w ogóle jest dzisiaj możliwa i jak możemy zbudować pozytywną wspólnotę. I zastanawiam się, czy to jest coś, co pobrzmiewało też w twojej głowie. No, ten film nie wiem na ile wyraźnie, ale daje taką wskazówkę. On daje wskazówkę taką, no gdzieś zbierając różne materiały do filmu, znalazłem taką informację, że 98%, to nie jest żadne odkrywcze, no ale jednak 98% wszystkich armii stanowią mężczyźni, 98% przywódców na świecie stanowią mężczyźni, tak? I że ich jakieś cechy charakteru doprowadziły do tego, jak wyglądała historia ludzkości, jak wygląda to teraz. I nigdy nie daliśmy sobie prawa, albo prawie nigdy, tego, żeby oddać tą władzę kobietom i żeby kobiety poczuły się wolne po to, żeby nie musiały o to walczyć i po to, żeby nie musiały być feministkami, tak? Tylko żeby po prostu miały możliwość równouprawnienia, a może nawet przejęcia tej władzy, tak? To znaczy nie 50/50, tylko po prostu faceci niech się zajmą, nie wiem, jakimiś innymi rzeczami, niech, nie wiem, siedzą, ogródki pielą, natomiast nie będą senatorami, niech nie będą przywódcami religijnymi, niech się odwalą od tego świata.
Tak, rzeczywiście ten wątek właśnie dziewczynki, która się pojawia w tym filmie, bo jasno na to wskazuje. Panowie pokiwali głowami, już widzę, że rozumiem, że wszyscy idą pielić ogródek i w takim razie zróbmy to. Bardzo dziękuję. Byli z nami twórcy filmu Ćmy, czyli Piotr Stasik, Nicolas Villegas, Paweł Kosuń i Tomasz Wygoda. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam na kolejne wydarzenia podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który odbywa się online. Osobiście zapraszam na 2 jeszcze spotkania z twórcami w konkursie filmów mikrobudżetowych. Do zobaczenia.